Myślisz, że koncepcja fast foodu, czyli pożywienia, które jest przygotowane praktycznie na poczekaniu, to wynalazek dzisiejszych czasów? A co jeśli powiem Ci, że prawdopodobnie pierwszy turecki fast food funkcjonował już w XIV wieku? Zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu, gdzie opowiem Wam o 9 powodach, dlaczego simit, czyli turecki obwarzanek, zdobył serca, a także podniebienia Turków i jak to się stało, że króluje na tureckich stołach do dnia dzisiejszego. No, kto mi tutaj zjada rekwizyt do filmu o simitach i po simicie nie dotrwał do jutra? Oglądajcie do końca, dlatego że podzielę się z Wami sekretem, gdzie ja i mój turecki mąż zaopatrujemy się w najlepsze simity w Alanii. Mimo tego, że to miejsce znajduje się prawie w centrum miasta, to żaden turysta o nim nie wie. Jest to miejsce odwiedzane wyłącznie przez lokalsów. Pierwszy aspekt, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to jest dostępność. Być może byliście już w Turcji i zwróciliście uwagę na to, że te simity są praktycznie wszędzie. Począwszy od Waszych restauracji hotelowych, gdzie simity podawane są na śniadanie, następnie tureckie piekarnie, ale przede wszystkim ulice. Nawet idąc na spacer, zwiedzając centrum miasta, to natkniecie się na wielu sprzedawców simitów. Jak to wygląda? Są to takie charakterystyczne wózeczki, na których są ułożone właśnie simity jeden na drugim i są najczęściej panowie, którzy je sprzedają, nazywający się w Turcji simitçi. Muszę Wam tutaj od razu zaznaczyć, że ci panowie są dosyć znudzeni i jeżeli tylko wdacie się z nimi w jakąś miłą pogawędkę, to być może nawet uzyskacie takiego simita za darmo. Ja mam 2 takich panów simitci, których jak często mijam, to po prostu zatrzymuję się, gdzieś tam troszeczkę ze sobą pogawędzimy i nieraz właśnie nawet na siłę wpychają mi te simity. Słuchajcie, tych simitci jest naprawdę sporo. Można ich spotkać praktycznie na każdym rogu ulicy, ale to nie jest tak, że oni sobie idą, nie wiem, do piekarni, kupują te simity i gdzie chcą, to siadają i sprzedają. Nie. Oni muszą tutaj te specjalne wózeczki wydzierżawić od urzędu miasta i każdy wózeczek ma wyznaczoną swoją lokalizację. Coś, co mi się osobiście najbardziej podoba w Turcji, to są osoby, simitci, którzy chodzą z takimi dużymi tacami na głowie. Te simity poukładane są w kształt piramidy i właśnie chodzą po ulicach albo po plażach. W tym momencie już coraz rzadziej się widzi takich panów, natomiast kiedyś było to bardzo popularne. Umid właśnie opowiadał mi, że jak mieszkał nad Morzem Czarnym, jak był młodszy, to bardzo często w weekend, wyłącznie w weekend, ci panowie wychodzili z tymi simitami na głowach, z tymi tacami, przechodzili się przez ulicę, wołając taze simit, czyli świeży simit, nawołując do zakupu. Dajcie znać, czy mieliście już okazję spotkać właśnie taki, myślę, bardzo ciekawy widok simitci sprzedających simity, chodząc z tacą na głowie. Drugi aspekt to jest cena. Słuchajcie, taki simit nazywany sade, czyli bez niczego, tak jak widzicie, on ma tylko tutaj posypkę sezamu, kosztuje w tym momencie 15 lir, czyli jakieś złoty 20. Co mi się bardzo tutaj w Turcji podoba, że istnieje taka izba rzemieślników i kupców, która ustala ceny simitów. I sprzedawcy mogą sprzedać za cenę niższą, natomiast ta maksymalna to jest rzecz święta. Dlaczego mi się to podoba? Dlatego, że nie ma tak, że każdy sprzedawca sprzedaje po swojej cenie i przez to ta cena jest sztucznie zawyżana. Simit to jest coś, taka potrzeba codzienna, gdzie praktycznie każdego na niego stać, czyli począwszy od
studentów, którzy jeszcze nie zarabiają i no nie są tutaj za bardzo majętni, później takie rodziny wielodzietne, ale sięgają po niego również osoby mające tutaj lepszą sytuację materialną. Także to jest zdecydowanie na plus. Stała cena. Natomiast od razu zaznaczę, że ta izba jest lokalna, ta cena jest lokalna, czyli to, że my mamy tutaj w Alanii simit za 15 lir, może się okazać, że na przykład w Stambule ta cena będzie inna i tutaj fajnie by było, gdyby osoby, które mnie oglądają, gdyby dziewczyny, które mieszkają w innych tureckich miastach, podzieliły się informacją, ile płacicie w tym momencie za tureckie simity. Trzecia kwestia to jest smak. Prawdą jest, że simit w bardzo szybki sposób zaspokaja ten pierwszy głód, ale dodatkowo jest on przepyszny. Uwierzcie mi, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to musicie wierzyć mi na słowo. Słuchajcie, ten simit został kupiony w okolicach godziny 8 rano. Normalnie, kiedy idę do piekarni, to te simity są bardzo chrupiące, tak jak widzicie, tak jak Wam powiedziałam, tutaj jest sezam. Ten sezam dodaje dodatkowej takiej chrupkości, przepięknie pachnie. Nawet w tym momencie, po prostu mimo tego, że niedawno zjadłam śniadanie, to już zaczynają moje ślinianki pracować. Także myślę, że to jest jeden z ważniejszych aspektów, czyli doskonały smak. Taka ciekawostka, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w Turcji jeszcze poza simitem mamy tak zwaną aczmę. Aczma ma dokładnie taki sam kształt, natomiast jest tutaj bardziej taka miękka, nie jest tak chrupiąca, dlatego myślę, że jest to lepszy wybór dla dzieci i osób starszych. Czwarte, naturalny skład. Być może w pierwszej chwili pomyślałaś, że taki simit to nie jest dobry wybór na śniadanie. Przecież w dzisiejszych czasach wszyscy mamy się na bakier z pieczywem, wszyscy jesteśmy na diecie, wszyscy chcemy zrzucić zbędne kilogramy. Natomiast warto wiedzieć, że takie prawdziwe simity mają naturalny, krótki skład. One tak naprawdę są stworzone z mąki, soli, wody, drożdży i pekmesu, czyli inaczej melasy. I jak to się odbywa? Poza melasą wszystko ze sobą łączymy i wtedy wytwarzamy ciasto, które przez jakiś czas określony musi odpoczywać. Później z tego ciasta urywamy mniejsze kawałki i formujemy je w wałki. Jak to się odbywa? Za pomocą dłoni. I takie osoby, które są bardzo wprawione właśnie w tworzenie simitów, potrafią, słuchajcie, jednocześnie robić 2 simity. Wygląda to rewelacyjnie i myślę, że ja w życiu bym nie była zdolna do czegoś takiego. Czyli biorą ten kawałek ciasta, rolują, powstaje nam wałek, następnie kolejny wałek, łączymy je ze sobą i końce łączymy również ze sobą. W ten sposób powstaje nam taki charakterystyczny kształt simita. Dobra, i co dalej? Dalej odbywa się bardzo ważna czynność, czyli zanurzenie w pekmezie. Najczęściej jest to pekmez winogronowy, ale również słyszałam, że na przykład może być to pekmez z owoców figi. I po co ten pekmez? Przyjrzyjcie się temu simitowi. Widzicie ten kolor? Piękny, taki złocisty. Do tego, tak jak Wam powiedziałam, normalnie simit jest bardzo chrupiący. Ten już troszeczkę stoi, także stracił tą chrupkość. I właśnie ta melasa jest za to odpowiedzialna. Czyli przede wszystkim daje nam chrupkość, przede wszystkim daje nam kolor, do tego podbija nam ten smak simita i jest ważnym czynnikiem, dlatego że dzięki tej melasie przyczepia nam się do powierzchni, do skórki tutaj ten sezam. Czyli jak już wrzucimy sobie takiego simita do melasy, później go wyciągamy i następnym etapem jest właśnie obtoczenie w sezamie i jest to sezam prażony. Po raz pierwszy w tamtym roku, wybierając się na wycieczkę do Zielonego Kanionu, przejeżdżając przez pola, widziałam takie poukładane miotełki jakby. Ja postaram się znaleźć ten filmik i gdzieś tutaj Wam wrzucić. I wtedy ten temat mnie zainteresował, co to jest i dowiedziałam się, że właśnie trwają zbiory sezamu w Turcji. Czyli zbiory trwają w okresie mniej więcej sierpień, wrzesień. Jeżeli będziecie wtedy w Turcji, być może będziecie mieli szczęście, żeby to zobaczyć.
Natomiast te simity, ten sezam na simitach tak naprawdę w większości pochodzi między innymi z Nigerii, Sudanu i bodajże Indii. Dlaczego? Ponieważ jest bardziej chrupiący i bardziej intensywny, a poza tym tutaj w Turcji te nasze zbiory nie są wystarczające. Po tych wszystkich etapach simit jest wsadzany do pieca na około 13-14 minut. I taki simit najlepszy jest właśnie, kiedy kupicie jeszcze taki dopiero co wyciągnięty z pieca, chrupiący, pachnący. Oczywiście musicie zwrócić uwagę, że osoby, które mają wrażliwe żołądki, nie powinny takiego ciepłego od razu zjadać, chwilę odczekać, ale takie są zdecydowanie najlepsze. Możecie stwierdzić, że znajduje się tutaj rozbełtane jajko, tak jak robi się w przypadku wypieków domowych, ponieważ to jajko zazwyczaj dodaje właśnie takiej chrupkości czy koloru, natomiast tu tego jajka nie ma. I druga kwestia, nie ma jakiegoś dodatku cukru, w sensie takim, że ten cukier naturalnie jest naturalny cukier pochodzący z pekmezu owocowego. Kolejny punkt, czyli słuchajcie, szybkość podania. Na samym początku filmu wspomniałam Wam o tym, że simit uważany jest za jeden z pierwszych fast foodów. Dlaczego? W Turcji, chociaż nie tylko, w dawnych czasach ludzie przenosili się na znaczne odległości, wędrowali między punktem A a B przez długie dni, długie miesiące i często z udziałem zwierząt. I znajdowało się tutaj takie miasto nazywane Izmit, które było uważane za takie centrum zakwaterowania karawan. To właśnie tam rozpoczęło się wydawanie simitów na wynos. Kiedy ci podróżni wybierali się w daleką drogę, to dostawali właśnie do ręki takiego simita, suchy prowiant na drogę. Oczywiście wraz z tymi wędrowcami simity rozprzestrzeniały się na znaczne odległości, zdobywając tutaj coraz większe uznanie. Ale warto wiedzieć, że mimo tego, że simity znajdziecie na terenie całej Turcji, to mogą one się różnić. Mogą się one różnić wyglądem, sposobem przygotowania, a nawet i nazwą. Słuchajcie, jak pojedziecie do miasta Izmir, to tam simit nazywa się na przykład gevrek. A jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że jak jedziemy nad Morze Czarne, to właśnie tam znajduje się coś na kształt simita, ale to jest nazywane chlebem i to jest zdecydowanie większe. I tutaj kolejna ciekawostka, którą wyczytałam, aczkolwiek nie jestem stuprocentowo jej pewna, że te pierwsze simity, które powstawały za czasów Imperium Osmańskiego, one były wielkości koła samochodowego. 6. Wygoda. Simit to jest doskonały prowiant, żeby zabrać ze sobą na wycieczkę, do szkoły, do pracy. Słuchajcie, nawet jeżeli na przykład jesteście w Turcji i macie lot bardzo wcześnie i na przykład Wasz hotel nie wydaje tak zwanych lunchboxów albo te lunchboxy są słabe, co ja Wam zalecam, żeby podejść właśnie dzień wcześniej i kupić takiego simita. One w związku z tym, że mają taką konsystencję twardą, może się troszeczkę posypać ten sezam, ale ogólnie nic mu się nie stanie, nie wiem, nic Wam się nie rozleje do Waszej torebki, bardzo prosto można go po prostu zapakować w coś i zabrać ze sobą. I druga kwestia, w związku z tym, że nie ma tutaj w składzie ani jajek, ani mleka, to ten simit może postać. Mamy tutaj warunki atmosferyczne, jakie mamy w Turcji, szczególnie jak przyjeżdżacie w okresie letnim, jest strasznie gorąco, jest upał, i taki simit po prostu idealnie się sprawdzi na drogę. Prawda jest taka, że simit najlepiej smakuje, tak jak Wam powiedziałam, od razu po zakupie wcześnie rano, natomiast na spokojnie możecie zjeść nawet na drugi dzień, ja tego zjem jutro. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że Wy oczywiście tutaj nie przyjeżdżacie, w większości nie macie piekarników, ale wystarczy, że na chwilę włoży się właśnie simita do piekarnika i on znowu jest taki chrupiący i pyszny. 7. Słuchajcie, duży wybór. Ogólnie ten simit, który cały czas Wam tutaj pokazuję,
To jest simit taki naturalny, wersja podstawowa, czyli sade. I ten simit, on ma taki neutralny smak, można powiedzieć, dlatego można go łączyć z różnymi rzeczami. I jak podejdziecie do panów, którzy sprzedają simity na tych takich charakterystycznych wózeczkach, to będziecie mieli do wyboru najczęściej właśnie simit sade, cioccolata le, simit, czyli z czekoladą, czyli jego się po prostu przecina i smaruje dużą ilością czekolady typu Nutella, albo na przykład pejnirli simit, czyli z serem. I tutaj może być zarówno biały ser, czasami zdarza się, że będzie to kaszar, czyli żółty ser. Taka anegdotka dla Was, dlatego że na początku stycznia tego roku wracaliśmy z Polski do Turcji i lecieliśmy z lotniska w Krakowie. I tam po raz pierwszy mój mąż Turek miał okazję do spróbowania krakowskich obwarzanków. I podeszliśmy do stoiska, zaczęłam mu tłumaczyć, były 3 typy obwarzanków do wyboru. Pierwszy oczywiście sade, bez niczego, drugi był z solą, także mój mąż zrobił taką dziwną minę jak to z solą, że nie, on nie chce. No i trzeci tłumaczę mu, że kaszarle, tak, czyli z serem żółtym. I mój mąż zadowolony, po prostu w 7 niebie, tak, on chce ten. No i później jak wyciągamy z torebki, to on tak ogląda z taką miną, w ogóle tak nie podoba mu się coś, no i wtedy po prostu sobie uświadomiłam, że tutaj w Turcji, kiedy mówimy, że kaszarly, to ten ser zazwyczaj jest w środku, tak? To jest zwykły kawałek sera pocięty i po prostu wsadzony do środka, coś na styl kanapki. Natomiast te obwarzanki krakowskie, po prostu polegało to na tym, że na zewnątrz tego obwarzanka był taki stopiony, twardy ser żółty i mój mąż był bardzo niezadowolony. W ogóle stwierdził, że nie befu, że jednak tureckie simity są zdecydowanie smaczniejsze i przyrównał wtedy obwarzanka krakowskiego do kamienia. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że jedliśmy na lotnisku, czy po prostu faktycznie są takie twarde. Dawno już nie jadłam, także nie pamiętam. Możecie też dać znać w komentarzu. Oczywiście simit najlepiej smakuje w towarzystwie czaju, czyli tureckiej herbaty pitej w tych charakterystycznych, specjalnych, tulipanowych szklaneczkach. 8. Simit jest to nieodłączny element kultury tureckiej, taki można powiedzieć jeden z symboli tego kraju i ściśle właśnie kojarzący nam się z Turcją. Dlaczego? Zacznijmy od tego, że, tak jak Wam powiedziałam, simit istniał już w czasach Imperium Osmańskiego. Słuchajcie, pomyślcie, że takie simity znajdowały się na stołach sułtanów, w kuchniach pałacowych i to był produkt bardzo pożądany, początkowo dostępny tylko dla tej elity, a potem rozprzestrzenił się na całą Turcję, był dostępny dla wszystkich mieszkańców kraju. Taka ciekawostka, że według Wikipedii w 1630 roku w Konstantynopolu, czyli w dzisiejszym Stambule, funkcjonowało już około 70 miejsc sprzedających simity. Kiedy uświadomicie sobie, że taki mały simit przetrwał tyle lat, setki lat, no to musi być w nim coś faktycznie wyjątkowego, co sprawia, że ludzie cały czas po niego sięgają. W ogóle warto wiedzieć, że simit również często przedstawiany był w tureckiej sztuce. Między innymi malarze często umieszczali go na swoich dziełach. Możecie mi tutaj powiedzieć, że no dobra, ale to są stare czasy, minęło. Natomiast jestem pewna, że większość z Was spotkała się w internecie z takimi kultowymi zdjęciami, a być może część osób sama ma takie zdjęcia u siebie na telefonie albo na komputerze. O jakie zdjęcie mi chodzi? Mianowicie tureckie zabytki, które umieszczamy tutaj centralnie w tej dziurce simita i fotografujemy. I ja powiem Wam szczerze, że mam takie zdjęcie i wcale się tego nie wstydzę.
9. i ostatni już punkt. Simity w bardzo prosty sposób można przygotować we własnej kuchni w domu. Słuchajcie, tak jak Wam mówiłam, lista składników jest bardzo prosta, jest bardzo krótka. Tutaj w każdym tureckim domu mamy składniki na simity. Ok, jeżeli chodzi o polskie domy, no niekoniecznie, bo możecie nie mieć tego pekmesu, ale myślę, że albo możecie się wyposażyć będąc w Turcji, albo możecie po prostu tutaj użyć jakiegoś zamiennika. W internecie jest, z tego co widziałam, mnóstwo przepisów. Ja nie będę Wam tutaj mówić, jak robić simity, bo to nie jest ten vlog, to nie jest ten temat. Natomiast nie potrzebujecie żadnych skomplikowanych urządzeń, nie potrzebujecie żadnej skomplikowanej, tajemnej wiedzy, nie potrzebujecie właśnie mnóstwa jakichś takich orientalnych składników. Nie. Przepis jest prosty, wykonanie jest proste i widziałam, że bardzo dużo osób robi po prostu simity w domu. Także jeżeli tęsknicie za Turcją, tęsknicie za tureckim jedzeniem, tureckim śniadaniem, to w prosty sposób możecie wypełnić ten Wasz dom zapachem takiego świeżo pieczonego, upieczonego simita i wprowadzić nutkę Orientu do Waszego życia. Komu udało się dotrwać do samego końca? Myślę, że teraz nadszedł czas, aby zabrać Was do mojego i mojego męża ulubionego miejsca z najlepszymi simitami w Alanii. Słuchajcie, w opisie do tego filmu zostawię Wam lokalizację, dlatego że dosyć ciężko będzie mi pokazać po prostu, jak tam dojść, mimo tego, że miejsce to znajduje się w centrum Alanii, ale wiadomo, że też każdy z Was wyrusza z innego kierunku. Miejsce niepozorne, Saray, Simit Saray. Tak wygląda z zewnątrz. I zaraz pójdę i kupię 3 simity. Teşekkürler. A tutaj mamy aczmę. Wygląda podobnie jak simit, tylko jest miękka. Simity, które są dopiero co wyciągnięte z pieca, one są jeszcze cieplutkie i właśnie takie chrupiące. Uciekam do jedzenia, natomiast Wy, jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie polecam zjeść w Alanii najlepsze serpme kahvaltı, czyli takie tradycyjne tureckie śniadanie, to odsyłam Was do tego filmu. Kochani, dziękuję, że oglądaliście ten vlog. Do zobaczenia pod tureckim słońcem i nie zapomnijcie zostawić komentarza pod spodem. Napiszcie, czy lubicie simity i jeżeli tak, to po jakie najczęściej sięgacie, będąc w Turcji, sade czy być może z dodatkami. Buziaki, pa pa!